Good morning, everyone. Dzień dobry wszystkim. Today we are going to do two parts because if not, our translator will have a lot of work. Dzisiaj zrobimy dokładnie to, czego nie robiliśmy już długo, czyli będę tłumaczyła również na polski, ponieważ nasza kochana Joanna ma już trochę filmików do tłumaczenia, więc żeby było szybciej dla Was, podaję to też w dwóch wersjach. So today, I invited someone that first of all, I heard about him from different people. The synchronicity was going on and I heard many stories. Dzisiaj zapraszam, słuchajcie, kogoś, o którym słyszałam od różnych osób, była synchronizacja. I wanted to know who's behind all these great essences. Chciałam zobaczyć, kto jest za tymi świetnymi esencjami u samego źródła. So please welcome everyone, Andreas Korte, the specialist on essences. Powitajcie Andreasa Korte, specjalistę od esencji, autora książek, author of the number of books about the topics. So Andreas, I welcome you very warmly to our show and to our program. Dzień dobry, einen schönen guten Morgen. And now we have Polish and German. I don't have to translate that. So I'm very glad to finally have you. And we have a lot of things to talk about. I already know that you do every possible essence about the crops, the wild animal, flowers. And you tell me some of it today because that's for, I don't know, many hours. Andreas ma tyle do opowiedzenia i o UFO, i o esencjach z tych pól UFO, crops tak zwanych, i o delfinach, i o dzikich zwierzętach, jak on to robi, i o oceanie, i o świetle. Więc dzisiaj powie nam tyle, ile zdążymy, a wy zdecydujecie, czego chcecie więcej następnym razem. So, where do we start? I think we have to start with the historical a little bit. So when we talk about flower essences, we must go back to the work of Dr. Bach. He's the pioneer of all this, and he was starting in the 30s. He created the first of 38 flower essences. Czyli zapytałam się, od czego zaczynamy. Zaczynamy od doktora Bacha, który w latach 30. zaczął właśnie produkować te esencje kwiatów. And since my childhood, I was completely connected to all these levels of nature. And for me, it was normal because I was thinking every child, they have some connection with the nature. But somehow I was feeling inside of myself, I have to work with this, but I didn't know how to do it. So I did different kind of formations, agriculture things, gardening things, and I studied. And then finally, I find a person who talked for me the first time about flower essences, and it was like, okay, that's it. Andreas od wczesnego dzieciństwa miał właśnie to połączenie z naturą, to było dla niego bardzo naturalne i czuł, że chce z tym pracować, ale nie wiedział jak. I kiedy po raz pierwszy przyszły do niego esencje, no to wtedy właśnie nastąpiło kliknięcie, że to jest to. Yeah, and the adventure started here in Switzerland. I was living on the river here, and on the other side of the river there's a big forest that's called Paradise, and this is the name of that monastery that is there, and the place Paradise, and it's really a paradise because there's a lot of biodiversity, it's a wonderful forest, and the whole work started there. And then I started to create the very first essences, but in the very beginning I had this strong feeling I don't want to cut the flowers, and then I found out the way to work without cutting the flowers. Zaczął pracować w Szwajcarii i tam właśnie był taki świątynia zwana Rajem, ten Paradise, i zaczął tam tworzyć swoje pierwsze esencje i bardzo nie chciał ciąć tych kwiatów.
i znalazł drogę, żeby stworzyć tę esencję bez zrywania, bez cięcia kwiatów. And then I was working in Paris. I did some kind of civil service. And in this moment, I was confronted with a lot of human suffering. And that moment, I understood, oh, you could help this person with this essence, that person with that essence. And then I realized I have to make it as a profession. So not only for myself and for the family, for my friends, to bring it out, to spread it into the world. And this is where Phi Essences started. Wow. A w Paryżu pracował przez pewien czas i zauważył właśnie tam, że ma do czynienia z taką ilością ludzkiego cierpienia, więc dla niego było to jasne, że w tym momencie te esencje mają posłużyć nie tylko jemu, nie tylko jego znajomym, przyjaciołom, ale także szerszej gronie ludzi. No i tak powstał jego zawód. And first I worked here in Switzerland, but then after 2 years I was feeling I had to go more to the south. And then I got an inscription at the University of Aix-en-Provence in the south of France. And then I studied on the one hand in the university, on the other hand I did my research with the Mediterranean plants. Najpierw pracował w Szwajcarii, ale poczuł, że musi się przenieść na południe. I na południu Francji na uniwersytecie kończył właśnie swoją pracę o Mediterranean, tutaj zapomniałam słowa po polsku, ale wszyscy wiecie, o co chodzi, o roślinach, czyli tam pisał te swoje prace właśnie o roślinach. And then it was like this. I got contact with some people in Spain, and they sent a medical doctor from Colombia to where I lived, and he wanted to inform himself about the flower essences. And he said, oh, we have such a large biodiversity. You must come to our country and to work there with the essences. Czyli od tego momentu zaczęła się synchronicity started. Synchronizacja się zaczęła. Przepraszam, nie powiedziałam tego dobrze. It didn't start. You were already in synchronicity, but it just was more of that. That's just my comment. Ja tylko skomentowałam, że więcej już tej synchroniczności zadziałało się, ponieważ skontaktował się z nim lekarz z Hiszpanii, bardzo zainteresowany tymi esencjami i zaczęli współpracować. Bardzo chciał poznać te esencje. So I assume you started to cooperate with a wider amount of people, professionals, right? Yes, and we created also in south of France already a group of persons, that's mostly medical doctors, who were doing investigation with the new essences. And this was called Association Fleur du Monde. And then we had a meeting at the house of a friend of mine. She's a medical doctor in Marseille. And she put just some disc of Tibetan mantras and I just connected. And I was in the Amazon. And there was a very big light being, said, of an orchid, and said, you must come to work here. And I said, oh, when they called me like this, I have to go there. Wow, beautiful. Okej, czyli najpierw pracował na południu Francji głównie z gronem lekarzy. I ktoś z nich miał tybetańskie mantry, zaczęli pracować też, dołączyli te tybetańskie mantry i nagle Big Being, the Being of Light, czyli świetlista postać ukazała mu się i powiedziała, że ma pracować z orchideami. No i stwierdził, że skoro ta postać mu to powiedziała, no to nie będzie protestował i będzie pracował. And I was thinking first, okay, I want to go there, but I had no money. And I was thinking in a few years, but then I just received the sum of the money that I needed for the ticket. And I called him on the phone and said to this medical doctor, okay, I have the money for the ticket. Can I come? Yes, okay. Can you organize for me a workshop so I can finance the work of in the Amazon? Yes, no problem, you come. Wow. Okej, czyli następna synchronizacja była taka, że oczywiście nie miał pieniędzy na tę podróż, żeby pojechać i pracować, więc okazało się, że on otrzymał wtedy, I'm sorry for that, otrzymał wtedy te pieniądze dokładnie na bilet, więc zadzwonił i zapytał się, czy może przyjechać, bo ma dokładnie na bilet i czy mogą mu zorganizować też warsztaty, gdzie on by mógł dalej podążyć za tą swoją pracą. Just a question, where did you go? Where did you go with this ticket?
Colombia, to Bogota. Colombia. That is why Amazonian, did I hear it right? It's not an Amazon now, but it's Amazonia forest. Yes, and then I went to the forest. W amazońskich lasach właśnie w Kolumbii miał już na ten bilet i mógł pojechać i zacząć swoją pracę i tam zaczęto organizować mu pierwsze warsztaty. Is it true? This is where I started first workshops? Yes. And then I was doing the workshop. I wanted to do the workshop there were 30 medical doctors, most of them homeopaths. And I was asking, because I didn't speak one word of Spanish, who is going to make the translation? And then they say, oh, translator, we did not think of a translator. And I was, God, what can I do? Please help me. I must start to give a workshop for 30 people and I don't speak Spanish. You know what happened? I channeled the language. This is what is called the Holy Spirit. Yes, I'm going to translate it. And I was speaking in another language. It was amazing. And I was thinking, it sounds like Italian. I studied Italian. I know some of Italian. I said, I have shoes. And I was asking the people, do you understand me? Yes, we understand. Go on. I say, okay, don't think, just talk. And like this, I did the workshop. God is behind everything. He's helping so much. Słuchajcie tego. Mam nadzieję, że część z Was zrozumiała po angielsku, ale jeśli nie, to jedziemy. Więc zdarzyło się, następna przeszkoda była taka, że Andreas był przed 30 lekarzami, homeopatami, którzy przyszli na te warsztaty, ale wszyscy rozmawiali po hiszpańsku, on hiszpańskiego nie znał i nie było tłumacza i wszyscy mówili, że to tłumacza trzeba. I Andreas powiedział, o Boże, i co teraz? Przecież on nie umie po hiszpańsku. I wydarzył się cud. Andreas zaczął channelingować język i się pytał, czy oni go rozumieją. I oni wszyscy go rozumieli i miał właśnie to przesłanie takie, które jest też bardzo takie u tych, co mają takie channelingi w innych językach. Mów, nie myśl, mów. Yeah, it was really fantastic. And we only have to say thank you to God because it's everything. We always get the help that we need. And then I went to the Amazon and I started to investigate the orchid essences. And the orchid essences, they are already very different to the flower essences. Tutaj mówi, żeby tylko prosić Boga, a Bóg jakby poprowadzi i przyniesie dla nas to, co nam w danym momencie potrzeba. I zaczął swoją pracę z orchideami w Amazonii. I tam zauważył, że praca z orchideami jest zupełnie inna niż z innymi esencjami kwiatów. And with the orchid essences, then later we investigated a lot. We can do wonderful pain therapy. And we can also help people to rise up in the energy. It's like really you develop your spiritual part. This is what we have to do now as the whole community of human beings. We have to go from the solar plexus to the heart chakra. I zauważył, że właśnie orchidea pomagają bardzo w pracy terapii bólu i też podnoszenia wibracji, unoszenia i też praca z czakrą serca, solar plexus, tak? To jest ta, która to jest czakra? Tutaj mi pomóżcie. Splot słoneczny, oczywiście, splot słoneczny. Okay, I will now share the screen and I will show you some of the pictures. Andreas teraz podzieli z nami ekran i pokaże nam kilka obrazów. Go ahead. Za moment będą. So the essences, and that was created then after my work that I came back from the Amazon. First, we had a head office in Switzerland and in Geneva, and it was Fee Anta Service. And then later, we had to bring it then to Holland, and it's now based in Holland. It's Fee Essences. Zaczął tam pracować z tymi sorry. I'm going to translate now.
zaczął pracować właśnie z tymi orchideami, one z Amazonii, potem kontynuował w Genewie i w końcu przyniósł je do Holandii i tam znajduje się całe to laboratorium. To jest PHI, esencje, essences i ja oczywiście podam wszystkie linki. I'm just saying I'm going to give the links under the video so people can directly go to your because I know already that you have laboratory because they connected me with someone in Germany and also someone in Poland. Good. That's how I found you. Thank you. Uh-huh. So now I must see. Okay. So the work is based on the work of Dr. Edward Bach, and he was the pioneer in all this. So what he found out is that the drops of the water that were on the petals of the flower, they charged themselves with the specific information of the flower in the sunlight. So it depends always on the sunlight. Ah, that is very important. Czyli na podstawie pracy doktora Edwarda Bacha, który zauważył, on zaczął na tej podstawie pracować i ten Edward Bach zauważył, że krople wody przenikają, wnika w nie informacja i jest to bardzo ściśle związane ze słońcem, z jakością słońca, z tym. Are you saying about the rays of light, of the time of the sun, or what is the quality here? He was collecting the flowers, cutting them, putting in a bowl of water, and exposing them for 4 hours in the sunlight. And that's not so easy in the UK because it's a very cloudy country, and even in the summertime it's raining so much, and it's so we had to invent even another method, the cooking method, but that's another topic. For me, it's important. It's the light information, and in my own work, I found out that I don't have to cut the flowers anymore. So I could feel that the flower is having the pain information when you cut it. So I don't want this information of the dying process of the flower in the essence. This is why I'm not cutting it. But Dr. Bach, in that time, he was still doing it that way, of course. Czyli tak, Edward Bach też, tylko że on ciął te roślinki i ponieważ w Anglii nie było tej ekspozycji na słońce za bardzo i potem jeszcze używał metody gotowania i to jest to, co Andreas nie chciał robić, bo uważał, że skoro on te rośliny zacznie ciąć, to będzie w tym też zawarta informacja bólu tej rośliny, więc on wynalazł swoją metodę. Can you tell more about this, how you are not cutting them, but you're still collecting the information? That's the secret. Okej. Zapytałam się, jak on to robi, że on nie tnie tych kwiatów, ale jednak pobiera tą esencję, no ale to oczywiście jest sekret. Tutaj moja ciekawość mnie zagalopowała. This is an official photo from the NASA from 1978. It shows human impact on the planet. So we see North America, Central America, a little bit of South America. To jest NASA foto z 78 roku i tutaj widzimy impact, wpływ człowieka na środowisko, yes? And look now 2012. It looks so different. Where it was green before, you see it's a lot of desert, it's dry, they cut a lot of trees. We are changing the surface of the planet. And think of all the plastic in the ocean and everything what we do, the nuclear contamination, the atmosphere altogether. A to mamy obraz oczywiście z 2012 roku, kiedy jak widzicie już nie ma tyle zielonego i kiedy nasza kula ziemska się całkowicie zmienia i następuje po tym wycięciu też dużo lasów poszło. I tutaj możemy sobie właśnie porównać, jak to wyglądało, jak to wygląda teraz. No teraz już wcześniej, teraz I think it looks worse now because it's 2012, so we always 10 years ahead. The turning point of the consciousness, also the Maya Indians talked about this. And
this is like we have to bring now, we have to create the new thinking, the new medicine, the new everything, because everything is going to change. Wszystko się zmieni i to jest ten czas, taki punkt w świadomości o tym, co mówili starożytni i Majowie, że musimy teraz zacząć na tym pracować. I forgot your exact words here, that we have to start to help it out. That's what you mean, right? Yes, and we have to contribute to make it beautiful again. I musimy sobie popracować na tym, żeby znowu uczynić naszą ziemię piękną i pomóc naszemu środowisku. Everybody can plant trees. Everybody can take care of the animals. Everybody can share love with each other, and that will change everything. What Jesus said, love the other like you love yourself. Każdy z nas może zasadzić rośliny, drzewa, zaopiekować się zwierzętami, kochać siebie nawzajem i tak jak Jezus powiedział, kochaj siebie. What you just said? Love yourself as yourself. Love others as yourself, right? Kochaj innych jak siebie samego. Oczywiście tutaj trzeba kochać siebie samego. And we get all these signs. We know that this is the time of the big change now. Otrzymujemy oczywiście teraz wszystkie znaki i wiemy, że jesteśmy w tym czasie wielkich zmian. So when we talk about essence, we have to talk about what is an essence. You will find in the essence, just when you analyze it, water and alcohol. That's right. But what is the information in it? The information that we must come back. We are in the universe. And the universe is full of thousands of millions of billions of stars, of galaxies, and they are all expanding and they're sending out their light permanently, and light is information. And this light goes through all of the universe. Czyli mówiąc o esencjach, trzeba się zastanowić, z czego one są zbudowane, jak powstaje, z czego jest ta esencja. Ona jest oczywiście z alkoholu, z wody, plus informacji. I ta informacja jest wszechobecna w całym wszechświecie. Z tych wszystkich gwiazd, to wszystkie planety emanują pewien rodzaj światła. To ze sobą się wszystko łączy i to jest właśnie ta informacja zawarta w świetle. Of course, the nearest stars, the sun is very important for us. And so we need the light. The light is information, and the light comes also to our planet. And of course, it's coming especially a lot along the equator. That's the hottest area. And it's because of the rotation of the planet, which is why we have all this large biodiversity along the equator. No i tutaj, słuchajcie, nie znam słowa equator. Może ktoś mi podpowie na czacie potem, jak to będę lunchować, ale chodzi o tą najcieplejszą część kuli. Chyba chodzi o równik. Chodzi o równik ziemski, jakby tak pomyśleć sobie, schannelingować, nie? I to jest właśnie ta najcieplejsza, czyli tak naprawdę chodzi o to, że słońce nam daje tutaj najwięcej i ta informacja, oczywiście też widzieliście, tutaj pokazał też Andreas Księżyc. So technically we can also receive this information from outside, and the same is doing in the nature. Możemy tą informację też otrzymać jakby też z innych rzeczy, z anteny innych, tak jak otrzymujemy informacje, tak jak internet jest połączony, ale też emanują takie fajne zdjęcie, właśnie pokazał, że też to jakby ta antena była tutaj, nagle jest kwiat, który tak samo otrzymuje tę informację jak inne rzeczy. That was perfect picture because you show that antenna like for, you know, internet connections or something. And then the flower has exactly that, like it's also antenna. So I already said that in Polish. Good. So Dr. Bach, he was working with the sun method, cutting still the flowers, but I don't want to have the pain information. This is why I'm not cutting. Dr. Bach oczywiście pracował z tą metodą słońca poprzez cięcie tych roślin i co jest różne u Andreasa, on odmówił cięcia tych roślin, on tego nie robi. So it's all based on the biophotons, and Professor Popp in Germany, he was explaining the existence of the biophotons and like they carry the information.
I jego praca właśnie opiera się na tych biofotonach. Profesor Pope jako pierwszy wykazał o tych biofotonach, że one istnieją, że są informacją. So this is in English, you can then just read it. So Professor Pope said that is the light in our cells, that is the light in all living beings, and also this existence has been proved by many different universities along the planet. They confirmed his work, and in the time people called that aura, prana, or chi energy. And now, very important, this is the information that is within the cell, and it's directing all the functionings of the cells, what is happening in the cell, and also the communication between the cells. You know, that is the power that is connecting all together. Tutaj możecie sobie już oczywiście ja to oczywiście przetłumaczę, ale już na pewno część z Was słyszy po angielsku, rozumie po polsku i channelingujecie. Ja wiem, że na pewno coś u niektórych się takiego pojawia. I'm just saying that at this point with some of the Polish people, they hear English and probably start already understand, feeling the channeling happening. Probably. Just my joke here, but dobrze, teraz światło jest w każdej komórce, w każdym żywym organizmie i ta egzystencja fotonów, tutaj ja się troszeczkę odsłuchuję, słuchajcie, więc może przyciszę swój ekran, przyciszę swoje audio i zaraz mam nadzieję, że wróci to do normy. Jest to już potwierdzone międzynarodowo i oczywiście jest to, nazywamy to aurą, praną, chi i to światło sygnalizuje połączenia pola energetycznego w organizmach i steruje, kieruje całą tą komunikacją międzykomórkową. Yes. So this is an animation he was putting on the internet, where you see the biophotons of a leaf, for example. I tutaj mamy biofotony z liścia, jak to wygląda. So this is a picture from Dr. Emoto. He was living in Japan, and he was associated also with Dr. Sugimoto. He is the president of the International Flower Academy Japan that we created with her in Japan. And this is the essence of the pink Amazon dolphin. To jest kropla wody oczywiście od doktora Emoto z Japonii i ta kropla, is this from the essence of the dolphin, right? Yes, from the pink Amazon dolphin. To jest od różowego amazońskiego delfina z esencji. Jak się układa esencja od tego delfina? O, jak pięknie. So, yeah. They are parts of the Amazon forest. The Amazon is along the equator. The equator is the central line of the planet. And here you have all the chakras of the planet, and the Amazon is the oldest and the largest of all the rainforests, so it's corresponding to the heart chakra. And these dolphins are very sacred. I will forget that. Ta Amazonia jest, las amazoński jest najstarszym lasem na ziemi i koresponduje jako czakra serca. Okay. And they are the guardians of this area. They are the guardians of the heart chakra of the planet. Dolphins? Yes, these pink dolphins. Te różowe delfiny są stróżami tego lasu amazońskiego, tej czakry serca ziemi. They have a very caring, they have a very soft, gentle, loving energy. And also there's a pendant from them. This is the red pendant, and that is a very female energy, healing the energy from sexuality, from pain, from all kind of things that happened.
I te delfiny emanują ogromną miłością, opieką i też jest pendant, it's this pendant that people are working with. Wahadło, jest this pendant, wahadło, które pozwala, to jest energia kobieca, żeńska, które pozwala właśnie uleczać się z tych wszystkich zranień i też jest to energia seksualna, bardziej kobieca. Mhm. We created different institutions for the research. International Flower Academy, it was a long time in Germany, but it's not there anymore. It was in Königstein. And still there is IRABI, Institut de Recherche de Application de Bioinformation in Paris, the Institute for the Research and Application of the Bioinformation in Paris, and the Flower Academy Japan with Dr. Sugimoto. You worked a lot through these years. To jest to, co Andreasowi udało się zorganizować, czyli jest Międzynarodowa Akademia Badania o tych wszystkich esencjach, które on tworzy we Francji. IRABI, Instytut jest w Paryżu, we Francji, i też Akademia tych kwiatów w Japonii. Beautiful. A lot of research was done by PHI and what we gathered together with Dr. Garcia. He was creating crystallographic research where you see the information from the different essences. Dużo tego, właśnie tej nauki, tej pracy, tego researchu było przez dr Garcia, która się... Dr. Garcia is she, probably, right? No, it's a he. It's a he, I'm sorry. W takim razie on, nie ona, dr Garcia, on zajmował się optokrystalą. What is optokrystalą? Nie potrafię tego przetłumaczyć, ale chyba... Some kind of crystallization where you see in the crystallization the impact of the essence. Krystalizacja impaktu, jaki wpływ ma esencja, czyli krystalizacja tego, jak ten proces przebiega, czyli nie są to kryształy, okej. Mhm. With Dr. Haffelder, it's in the area of Stuttgart in Germany. He did a lot of EEG research where you can see like the information, like for example, the dolphin essence is creating directly impact on the whole nervous system, the brain is activated. Dr. Haffelder z Stuttgart, on zajmował się researchem szczególnie przy esencjach delfinów, gdzie twierdzi, że esencje delfinów szczególnie mają wpływ na sferę mózgu. Is it how we think or consciousness in the brain of the... No, it's scientific research. You see in the measuring like it's impacting, like it's stimulating all the different parts of the brains. Aha, czyli to było pokazane na maszynach, jak ta esencja stymuluje różne partie mózgu, kiedy zostaje podana. And we work a lot with Dr. Spitzer. He's working in a hospital in the area of the Saarland in Germany. And he started, for example, researching with the roses, with the EKG electrocardiogram. So for heart, fantastic. Dr. Spitzer z Saarland znowu zajmował się esencją róż, szczególnie właśnie przy wpływie, jak to ma się na serce EKG. And he helped also in the research on the essences for the animal essences, for the crop circle essences. I pomagał też przy dzikich zwierzętach, przy esencjach, też przy tym researchu i naszych pól kropowych, tak zwanych od niezidentyfikowanych obiektów. We talked already about Professor Pop and the research of biophotons. Już rozmawialiśmy o biofotonach i profesorze Popie. Dr. Altman, he's a physician. He described exactly how the essences are working, like the light information goes in the water, and like this information then is having an impact on the person, on the animal or the plant where you use it.
On się zajmował researchem, jak dokładnie ta informacja działa przez te esencje. And here you have to tell me, how is it impacting the flower that the essences was made? Is it impacting also the flower that you made essence from? That's what you're saying? No. Like the information of the light, for example, coming from a flower, is then going into the water. He described this on the scientific way. Oh, okay. On opisuje... It's published a book that is called Yo y el Cosmos in the Spanish version, Edición Vesca. I and the Cosmos, that's the title. And in this book you can read all the scientific report. On bardziej zajmował się tym, jak ta informacja dokładnie w metodach naukowych przechodzi z tego kwiatu, że staje się tą esencją. Jak ta informacja przepływa i napisał książkę Jestem kosmosem. I am the Cosmos w różnych wersjach, również hiszpańskiej. Dr. Emoto, he's very famous. You saw one of his pictures where you can see the crystallization of the water. You see like the water is really receiving and guarding the information. No i oczywiście dr Emoto, wszyscy wiedzą, on pokazywał, jak krystalizuje się woda i jak krystalizowana woda przenosi informacje. And the University of St. Petersburg did a lot of research also, especially with the topic of the orchid essences. And it was very interesting. Then we had a congress, different congresses going on in the 90s, where also Dr. Jemulski participated. And there were some Russian medical doctors showing their research with our essences from the Amazon, and they had wonderful results. No i oczywiście były rezultaty na Uniwersytecie w Petersburgu, gdzie też również dr Eugen Drzymulski był częścią tego i mieli świetne rezultaty. What was the results in Petersburg? Yeah, that was the time of the perestroika, so they had literally nothing in the hospital. So we sent them the essences to St. Petersburg through some Swiss friends, and they had a feeling for this, and they intuitively had a feeling how to use it in the hospital. They didn't have the reflex just to take it. I'm sorry. That's okay. Czyli zapytałam się, jakie rezultaty tam były, i to było w czasie pierestrojki, więc nic nie było w tych szpitalach tam, więc wysłano im te esencje i intuicyjnie odczuwali, jakie esencje użyć. Yes? What essences they were supposed to use. They were feeling it in those hospitals. Yes, and they used then the orchid essences, and they had wonderful results with the patients. And one of these medical doctor, he went then to Thailand. He was working in a hospice with people in the terminal stage of AIDS, and they had really wonderful research going on. And then we brought this knowledge then into different congresses in Meersburg in Germany, and also then in St. Petersburg. There was one congress going on just on the topic on the orchid essences. Oni pracowali z esencjami orchid i potem też z pacjentami. Tam był cały research na temat, jak te esencje pomagały pacjentom w stanach takich terminalnych, czyli AIDS, wszystkich tych chorób tak zwanych śmiertelnych. And here you can see the EEG test from Dr. Haffelder, for example, with the dolphin essence. And you see on the left side, it's then without a basic test, and on the right side, just holding the essence of the dolphin in the hand. I tutaj jest pokazana różnica, jak już samo trzymanie esencji delfina wpływa, trzymanie w ręku, jak wpływa. Czy tu jest taka różnica? I to oczywiście dr Haffelder ze Stuttgartu pokazywał i wykazywał ten test bez esencji w ręku i z esencją. Can you explain what is the difference? Because of course some of us, we don't understand. There is some
results, like something is higher on the right side, I'm seeing. Yes, it's having an impact on different kind of levels of the brain. It's a moment, I just check it. I have to find it here in the book. I'm not an expert on this, so I have to consult. That's okay. It's just a basic so we just can have the better understanding. To jest jak właśnie ta esencja wpływa na nasz mózg poprzez samo trzymanie jej w ręku. It is profound. That's only holding it in the hand. You have to probably stop sharing the screen because no, I cannot see that, and it's not going to be seen because the screen is bigger. But what is on the red? This is the beta area. This is 14 to 30 hertz. It's the mental activity. What is more like yellow? It's the alpha area. It's 7 to 14 hertz. This is what you are relaxed, concentrated, relaxed thinking. And what is more like pink color is the theta area. It's 3.5 to 7 hertz. And then you have the delta area that is more like violet. This is 1 to 3.5 hertz. This is where the very deep sleep, trance, extrasensorial information. So summarize it, it's working on all the different levels. Podsumowując, działa to na wielu, wielu poziomach, ale on tam miał właśnie obraz, który potem jeszcze być może pokaże nam na tych wszystkich poziomach alfa, beta, teta, delta, gdzie esencja delfina wpływa właśnie nie tylko na relaksację, koncentrację, zbalansowanie, ale też na pogłębienie takich transów, no ja bym powiedziała paranormalnych, ekstra, albo przy głębokim śnieniu, albo właśnie w transie. Czyli so you can receive also other visions and connect to higher consciousness. Exactly, because the dolphin essence is connecting you with other dimension. And that is the key. Hold on, please, hold on. Esencja delfina, słuchajcie, pomaga wam skontaktować się z wyższymi wymiarami. That is crucial information. I had to say that. So the whole work is based like a pyramid. You can look at this is like what we find in the nature. First, you have the gems. These are the highest manifestation of what we find, the minerals, the metals, and these are the gem essences, and they are for the grounding. Czyli cała ta praca wygląda właśnie tak, jak łączymy się z naturą, wygląda jak piramida, że najpierw zaczynamy od uziemiania się, czyli praca z esencjami kamieni. And then a second part, these are the mushrooms. The mushrooms, they are the cleansers. But they also connect with the first level of the subconscious level. You don't see them. You just see the little part that is for the reproduction. But the mushroom essences, they're very important for the cleaning and for the connection with the first level of subconscious level. Wow, fantastic. Now I understand what I got 10 years ago and I didn't. Doctor, you mentioned, gave me exactly that mushroom essence for something. Słuchajcie, drugi ten poziom to jest energia grzybów, która oczyszcza nas i jest to poziom podświadomości, łączy nas na tym poziomie z podświadomością. One są bardzo ważne i to jest ten drugi poziom, bo łączy nas z naszą podświadomością i jest tam komunikacja. And then we talk about flower essences. The flowers, they are open to the sky, like the mushrooms, they are open to the earth. They are the half circle to the earth. And now the flower is reflecting the light, the cosmic light. And they are now acting on what is the emotional body. So we have basically the classic flowers
like the ones from Dr. Bach, but I make them without the cutting. So we call them the classic flower essences. Then we have the wildflower European essences. Then we have African flower essences and the cactus and the roses. And they're all flower essences. And they all work on emotional level. Fantastic. Czyli dalej, słuchajcie, mamy kwiaty, kwiatowe esencje i tak jak grzyby zwracają nas ku uziemianiu, ku ziemi, tak esencje kwiatów otwierają nas na kosmos i one łączą na poziomie nas emocjonalnym. Pierwsze te klasyczne są z Bacha, oczywiście Andreas już ich nie tnie. Drugie są dzikie kwiaty, esencje dzikich kwiatów, afrykańskie, z kaktusa i różnych rodzajów róż. And then I told you already about the orchids. And I'm talking about those orchids in the tropicals. And they are living epiphytic. This means they live on the trees. They are not parasites. They are living independent on the trees. They're epiphytic orchids. And the orchid essences, they are not connected to the emotional level. They go over the emotional level. And this we call the higher chakras. Fantastic. Następne są te właśnie tropikalne orchidee, które rosną na drzewach, ale nie są pasożytami tych drzew. One żyją na tych drzewach niezależnie i nie są już związane z emocjonalnym poziomem, ale wszystkim tym, co jest z wyższymi czakrami. Are you talking about mental level and higher consciousness together already, the visions and so on? Yeah, there is one center that is connected to the right hemisphere of the brain, the intuitive thinking. Then you have one center that's connected to the left hemisphere of the brain, like the analytic thinking. Then you have one center that is, the third one is the center of the higher inspiration, like these genius ideas, where these artists like Wolfgang Amadeus Mozart, for example, or Chopin, or music like this, or some wonderful painters, Monet, they are completely inspired by this. And then you have the fourth higher center. This is connected to all the cells of our body, and this is the center that is responsible for forms, for growing process, for self-healing. And then you have the fifth, and this is like a golden gate, and this is the connection to God. This is the connection then to the next dimension, to the fourth dimension. Let me try to make it right in Polish now. Yes. Więc te orchidee, słuchajcie, jak zapytałam, one działają, też zapytałam, czy chodzi o mentalny poziom, czy też właśnie ten intuicyjny. I one mają 5 poziomów. Pierwszy to jest właśnie łączą pierwsze z prawą hemisferą w mózgu, czyli właśnie odpowiadającą za tą intuicję. Drugi analityczny, czyli myślenie, właściwe myślenie. Trzeci to jest już wyższa inspiracja. Poziom czwarty to jest samo uzdrawianie, łączenie z każdą komórką w ciele i umieszczaniem tam właściwej informacji. I 5. poziom to jest połączenie z Bogiem, już z tymi innymi wymiarami istnienia. Fantastic. And then there was this incredible thing happening. I was then working in the University of La Laguna in Tenerife, and I was doing workshops there on the essences. And one person came and she had some special information, and I had no idea what it was about. But then later I went back to the Amazon, and I just heard the next full moon. And the next full moon, I was then not on the Amazon exactly, I was on the coastline of Colombia. And occasionally we went out on the sea, and there were all these dolphins. And the dolphins were there, and I had no idea I'm going to work with dolphins. But then they come like
crazy. The first one, he was swimming just right to me. Stop it! They're wild animals, huh? And they are big, like almost 3 meters, to my solar plexus, and just stopped in front of my solar plexus, 20 centimeters. I say, okay, I'm not afraid of you, but you have to respect me also. And then they start to swim around me. And I was thinking, what's going on? It's like taking so much different essences. And then I look and I see the full moon. I understood, oh, I have to work with the dolphin. Oh my God, beautiful. Again, I'm hearing myself. I hope nobody else. Troszeczkę się słyszę, kiedy mówię. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Czyli stała się dla Andreasa niesamowita rzecz potem, jak już pracował z tymi wszystkimi przez lata esencjami. Pojechał na Teneryfę i jedna osoba miała dla niego informację i on zupełnie tej informacji nie rozumiał, ale wrócił do Amazonii i tam sobie pływał. Był pełen księżyc w pełni i Andreas wypływali tam statkiem i Andreas pływał sobie w morzu i nagle podpłynęło do niego stado delfinów, szczególnie jeden, który był bardzo, bardzo blisko niego i wtedy właśnie spojrzał na ten pełen księżyc i zrozumiał w tym momencie, że następnym etapem jego pracy jest praca z delfinami. And this was then the very first of the animal essences. And it was the very first dolphin essence in the planet. This was happening in 1991. Wow. I to była pierwsza na planecie, słuchajcie, esencja delfina, 91 rok. So it's for personal and for environmental healing. We have to go on this topic later. Yes. To jest na osobiste i środowiskowe uzdrawianie. So I'm working today with different kind of creatures. From the animal kingdom, of course, it was the first to follow up from the dolphins. I was working with the pilot whale, and then I wanted to stop. I didn't want to go on working with animals. I was thinking it's too much essences, people don't understand. But then I was working with Dr. Römer in Chile, and he organized workshops at university there. And after that, I only had one bottle and I wanted to make a research work. And I went to the ocean. And my idea, I wanted to work with some seaweed. But it was not possible because it was so rough, the ocean. I couldn't really approach it. And there was only one little place where I could go. But then I was covered with flies. I couldn't work. It didn't let me work. It was all the time the flies that disturbed me. And there was, in another pond, there was a starfish. And he was saying, work with me, work with me. And I said, no, I'm not working with animals. Let me be. And finally, the flies didn't let me work with that seaweed. And then curious, I went to see the starfish and there was not one fly anymore. So it was a clear sign. I had to work with the starfish. And so then the sea essences started to be created. Więc potem on nie bardzo chciał pracować z tymi dzikimi zwierzętami, ale pracował przez jakiś czas, został zaproszony do Chile przez doktora i tam chciał zrobić już taki właściwy research na ten temat i chciał pracować whale. Słuchajcie, whale, czy ja dobrze tłumaczę, że miał z wielorybem pracować i wypływał i ciągle były jakieś przeszkody, jakieś tam coś tam pływało, coś chyba flies to insects, right? They were flying i nie mógł pracować i nagle pojawiła się, i teraz też tego nie przetłumaczę, słuchajcie, także proszę o tłumaczenie, znajdziemy to potem, starfish. I cannot exactly translate that, so I'm just saying starfish and people will know, people will find. Starfish się pojawiła, która powiedziała mu pracuj ze mną. I wtedy już Asteria rubens in Latin. It's the number 9. Can you see it? No, but when you stop sharing the screen and you show us, we are going to see that. So yeah, then you can show us. I to jest, kiedy on zaczął pracować właśnie z esencjami oceanicznymi.
or ocean essences, right? No, sea essences first. Sorry, say that again. Sea essences. Sea essences. Z morzem. Esencja mórz. Mm-hmm. So, and this was then at that point when I was following up evolution process, if you want. And then it was a small step then also to start working with animals from the continents. And as I'm a European person, so first I was working with European animals. And then I was asked to go out, where should I work now? What should I do now? And it was the clear answer, go to Africa. And then I started to work with animals from Africa also. Mhm. Okay. And Amazon and so on. Different Czyli places. tutaj Andreas podążał za całym tym procesem ewolucji i zaczął pracować ze zwierzętami też z różnych kontynentów, już nie tylko z Europy. I następnym jego takim punktem był wyjazd do Afryki. So then you started to work with animals in Africa. Mhm. Yes. And in other places of the world, like in the Amazon, and where I was working with my workshops. I always combine with my work that I can earn money and I go make research work. That's fantastic. On też robi od razu warsztaty też i wszystkie całą tą wiedzę razem zbiera. Mhm. So I think that is important people understand already to that point. And after I had worked with the dolphin essence, this was in 1992. I went into the mountains here in Switzerland and I got some message. It was really crazy. I heard a voice and I said, sit down and write. I was thinking, oh God, I'm getting completely crazy now. But then I was writing down all the things and it was amazing. It was describing exactly our time now. And there was also said that the research I was doing already with the dolphin essence is very important. Mm-hmm. The pyramid essence is very important. And then Okay, please wait, because I will forget. I didn't write it down. Mówię troszeczkę, żeby jednak były te pauzy, bo wtedy nie tłumaczę, słuchajcie dokładnie. Dlatego mam nadzieję, że gdyby coś było niedopracowane, to tam na czacie ktoś może jeszcze dodać. Andreas wrócił do Szwajcarii przez pewien czas i on medytował sobie w górach i usłyszał tą wiadomość, że ma zacząć pisać i zaczął pisać i to było o tych czasach, które tam nadchodzą, to był rok 92 i zostało mu też powiedziane, że jest to bardzo ważne, te esencje delfinów. Okay, we are by the dolphin essences and I'm very curious because it happened to me. Good. And then I heard then also in the message there will be forms, energies, patterns will be sent, vibrations, forms will be sent to the planet Earth. And I should make essences of that. And this will be like the medicine for the children of the future. And I had no idea what it is. Czyli on usłyszał właśnie te delfiny wtedy i usłyszał, że zostaną wysłane pewne wibracje w kierunku Ziemi i on powinien zacząć z tego wszystkiego tworzyć esencje i te esencje będą dla dzieci przyszłości i jeszcze nie rozumiał, o co tutaj chodzi. So children of the future, are they talking about indigo children, which already started, like 70s, right? I think so. And of course, I think I'm one of those also. But the thing is that in that time, nobody was talking about these things. Right. I remember myself looking out of the window. I was more interested in the birds than in what were telling me in school. That is normal. Today, they would classify you as ADHD or whatever. Yeah. But it doesn't matter.
it's clear it's for our time and it's for the new generation, and that's the medicine of the future. And it took me another year, a few years later. It was then till to 95. I had another information coming through the Wales, and they told me I should connect with Dr. Snow. And Dr. Snow was my neighbor when I was working in Paris. And what he was investigating, I should make essences of. And I had no idea, because Dr. Snow, he was living in Arizona. I didn't see him for many years. And then I was calling him and was asking, what are you investigating? And then he said, crop circles. And okay, I have something to do with that. And so then in 96, I started then to discover the crop circles and make essences from the crop circle information. And that is a completely new level in the healing. Czyli on jeszcze nie wiedział wtedy, o co chodzi, ale te delfiny, to jest medycyna przyszłości. I potem miał również też przesłania, żeby pracować z wielorybami. Trafił na doktora Snow. Dr. Snow to nie jest not Jon Snow. You know nothing, Jon Snow, right? No, Not this one, it's a doctor. Tutaj sobie pozwoliłam na taki z gry o tron, Jon Snow, ty nie wiesz nic, Jon Snow, ale to nie ten doktor. I poprzez tą pracę też natrafił, jak bardzo ważne jest też pracowanie z tymi kręgami zbożowymi. Znalazłam słowo polskie. Kręgi zbożowe, it's crops. I could not find a word right now. Sometimes, you miss this one word in English, in Polish. Yeah. I understand. For me, it's even the same sometime in German. Yeah. Many languages. There are more things than only now what you see on the pyramid. Hold on one second. Z kręgami zbożowymi i piramidami. Będzie prawdopodobnie zaraz o piramidzie Cheopsa, bo tam też była historia. I didn't say about Cheops pyramid. You started to work with pyramids too. Yes, and I was 30 years ago. I started to also work with angel energies. It's amazing. It's really, really helping, and it's really healing information. But at that time, people were not ready for this. People were this esoteric cuckoo fashion thing there, and yes, and then yes. Those strange people in the workshops, they were like, oh, Mr. Core, they're looking. I say, no, I can't deal with these people, and I hold on one second. I took out the angel essence from the catalog, and these people were gone. So it took me almost 30 years to start to work again with the angel essences. They are very, very helpful. Okay, you're gonna tell me more about those essences. 30 lat temu Andreas zaczął też pracować między innymi z esencjami aniołów, ale zdjął je z katalogu, zaraz powiem dlaczego, ponieważ zaczęło to przyciągać, mówi, że takich kuku ezoterycznych, kuku ludzi, gdzie jak był na warsztatach, to oni nie mieli jakby pojęcia o czym to jest, więc żeby ich nie przyciągnąć, on ich zdjął z katalogu. I zajęło to więcej czasu i mówi, że one są naprawdę bardzo pomocne. So how to work with essences, angel essence, why they are so helpful, they are healing, one są uzdrawiające między innymi. They are very helpful. Where those esoteric people went wrong, so what was the problem with them? Yeah, I can tell you what was the problem. These essences from the angels, they're very, very helpful. They're very, very healing on the personal level. That is completely clear, but you have to integrate it. And now I use them in combination with another work, that is the ocean essences. We'll talk about this later. But the thing is, at that moment, people projected all their things into another person instead of looking inside to themselves and to connect themselves directly to God. These people had the tendency, like, not to be grounded, to be flying around, and
to attach, they needed a guru or something like this. But I'm not a guru, you know, I'm a scientist. I'm a serious person. I'm not a cuckoo person. So I cannot deal with this kind of persons. And I said to them, please, you must go. I'm not the right person for you. It's not Wow, here. see, you could start a cult. Other people would use it and start a cult, but you let it go. I'm going to explain that in Polish now. Zapytałam się, słuchajcie, moja ciekawość, jak zwykle, co było nie tak z tymi ezoterycznymi ludźmi, którymi on nie mógł dojść do porozumienia, o co tam chodziło, jaki był problem. Chodzi o to, że te esencje anielskie, one bardzo uzdrawiają na poziomie indywidualnym. I problem był tak, i on zaczął też łączyć je z oceanicznymi esencjami, ale problem z tymi ludźmi, którzy wtedy był taki boom na tą całą ezoterykę, byli bardzo nieugruntowani, więc zamiast zająć się wejściem ku swojemu wnętrzu, żeby dojść do tych wyższych wymiarów, poziomów odczuwania, oni projektowali wszystko na zewnątrz i odpływali. Nie było tego ugruntowania i bardziej potrzebowali guru, a nie pracę nad sobą, czyli ktoś, kto będzie ich tam pociągnie. A Andreas, jako ten naukowiec, on nie chciał być dla nich tym guru i powiedział, że nie może im pomóc i żeby chciał raczej bardziej, żeby odeszli, bo zaczęły się robić różne inne rzeczy. I could only imagine what was going on with this. Please be the guru. No, I don't. I'm not this. This is not me. And also, I'm working since many years already also with the planet essences from the different planet energies. Wow. And also with the essences from, well, you know, when you do a birth chart, you see the position of the planet, like your personal chart, Astrology, and you see how important yes. it is in the astrology. And this is why we are working also with the planet essences. And this is very helpful also for the people. Okay. On pracuje też z esencjami planet. Z esencjami planet w relacji astrologicznej i to jest też pomocne dla ludzi. Okay. Good. So I think we will now go back to the normal vision. Oh, sorry. Fantastic. We are going to be back. I try to find you. I am somewhere there and then you have to stop sharing the screen. And then you're going to come back to the vision. Do you see me now? No, I see myself. You're still sharing the screen, but I'm going to fix that by start to share and stopping to share. So I think we are back at the normal vision. That was very... Thank you so much. That was very beautiful presentation in a very short nutshell of your so many years of work. Tutaj mieliście właśnie prezentację takich podstaw właściwie, które Andreas robi przez całe swoje życie. Kiedy jest połączony z tymi esencjami i to jest, no widać, że to jest jego misja. I'm saying that it's so visible that this is a big mission in your life. Yeah, I love it. And it's like, you know, these essences, we transmit them. It's all from God because He's doing all the creation in the nature, of course. Yeah. And you see sometimes also the reaction, it's amazing. Like the animals, they come. When the essence should be done, they are coming. They are just there. Or in the Black Forest, I was working with the frogs, for example. There was a pond. And I don't know, I saw something like 5-6 frogs in one corner of this pond. And I was thinking, maybe they want me to make an essence. So I come. And then I realized there were not only 5 or so, there were much more. I couldn't count them. There were like 20 or something. They were in this corner, like gathering together. And you know, the magic started when I started to make the essence. Then they started to sing, but like a choral, not quack, 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 quack. No, all together. Quack, 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 till the essence was
finished, and the concert was finished. And then you realize, said, okay, thank you, God. Amazing story. I will translate now. Więc on pracował tutaj też, był sobie w czarnym lesie i nagle przychodzą do niego, podchodzą żaby, które gdzieś tam było też, myślał, że jakoś mało ich jest i nagle było ich ponad 20. I nie tylko tak kłakały, tak, esencja. I tak powstała, słuchajcie, na przykład esencja żab, gdzie one równocześnie zaczęły jakby wibrować tym swoim dźwiękiem i on poczuł właśnie, że wtedy właśnie powstała ta esencja. Ona jest w tej książce Uzdrawiająca moc zwierząt. Can you tell me what is it for, the essence of the frogs? The frog is helping people to connect with their emotion. Often these are people who are not really connected to their own inner feelings. And it also helps you to express your feelings. Like the frog, it's literally in the water and then he's jumping out of the joy. So this is for people who are very much like handicapped. They cannot express themselves. Like, for example, the typical traditional time in the English time, in the old time, when people were not allowed to show their feelings. They were very reserved like this, and they are not really showing from inside what they were feeling. But we have to express our feelings in order that we can go on with our evolution. Amazing. Ja zapytałam się, na co jest ta esencja żab i ona pomaga połączyć się z naszymi emocjami. I to jest szczególnie dla ludzi, którzy z jakiegoś powodu ich emocje zostały zablokowane, nie wiedzą, co czują, albo nie było im pozwolone wyrazić się w pełni swoje emocje, czyli z racji naszej sytuacji, wychowania, te emocje były zablokowane i tak jak żaba żyje w wodzie, woda to są właśnie te emocje i żaba wyskakuje z tej wody i to są właśnie ekspresja tych emocji, uwolnienie tych emocji. It's a beautiful thing with this jumping frogs out of the water because water is emotion and then jumping is like an outburst of emotion but also releasing it and freeing it and jumping high, reaching other dimensions. Beautiful metaphor. Yeah. Good. So then I think we have enough recording for the first time, but yes. I would love to continue. I would love to continue with the crops, essences, what's going on there is a UFO related and so on. So maybe we're going to do part 2. It's not for related. No. No, it's not related, but I'm curious already. But you let us know what you would like to hear more. And I would love to invite Andreas several more times because I am sure that these essences, also I'm very curious about this Cheops pyramid, how he was doing that. Of course, he's not going to reveal the secrets, all of them, but maybe some of the secrets will pop up and you will know. Jestem po prostu bardzo ciekawa o tych wszystkich historiach, więc napiszcie, czego chcecie najbardziej. Ja jestem zainteresowana tymi kręgami zbożowymi. Myślałam, że to też jest połączone z UFO, ale Andreas mówi nie. Ale też z tą piramidą, bo tam też już słyszałam od innych, że różne rzeczy z burzą się działy, kiedy on te esencje zdobywał, także mam nadzieję, że on o tym opowie. Andreas, what do you think about doing part 2? Yes, we will talk then directly on the dolphin. I think that will be interesting for people. Okay, so everyone, till the next time, we are going to get back to it very, very soon. And you are going to have part 2. Bye-bye for a moment and see you in the moment.